Pierwsza godzina, odkąd tutaj stoję. Przez ten czas przejechały 2 samochody. 7 godzin tutaj. 56 km robiłem 7 godzin. Pobyt w Borjomi dobiega końca, a niestety za każdym razem jak mieszkam gdzieś w hostelu, to turbo ciężko mi jest wyjść ku przygodzie. Z jednej strony mega mnie to jara, z drugiej strony jednak człowiek jest osobą, która dąży do komfortu własnego i siedząc w ciepłym łóżku nie chce się wychodzić. No ale cóż, lecę dalej, kierunek jezioro Tabackuri. Wczoraj się o nim dowiedziałem od właściciela hostelu i podobno mieszkają tam Ormianie, ale o tym opowiem wam już na miejscu. Mam nadzieję, że dzisiaj uda mi się tam dotrzeć i zanocować. Także rozwalił moje plany totalnie, ale jestem z tego zadowolony. Сколько метров будет здесь? 2060 или сколько? Над уровнем. Зимой нет возможности там поехать, да? Есть, есть. Да? Да, да, обязательно. Там так устроено, чтобы поедешь. Dojechałem do Pakuriani z bardzo miłym panem Gruzinem. Mówił, że bardzo szanuje Polaków. Mówił, że trochę jestem chyba wariat, by wyjechać. Patrzcie jaka droga, tam już się droga gruntowa zaczyna. A mi zostało pewnie z jakieś 20 parę kilometrów albo nawet 30. Więc będę jechał cały dzień, o ile ktokolwiek pojedzie, bo mówi, że może ktoś tu pojedzie, żeby stać. Jak nie, to jutro rano wstać, to jest gościnica i próbować. No, przyjemna perspektywa. Bakuriani jest większe niż myślałem, jest tutaj masa, popatrzcie. Tam za mną wszędzie jest budowa. Wszędzie ludzie się budują. I to nie są Gruzini podobno, to są Irańcy, Pakistańcy, Amerykanie, no masa narodu tutaj wykupuje tereny i się buduje. No bo jednak tu są warunki petarda. Góry, można jeździć na nartach, no jest pięknie. Tylko fajnie jakby ktoś tu pojechał, bo na razie, dobra no stoję około minuty, ale żadnego ruchu nie ma. Pierwsza godzina, odkąd tutaj stoję. Przez ten czas przejechały 2 samochody. Jeden się zatrzymał, ale jechał tylko tutaj do lasu. Drugi się nie zatrzymał. No i czekam dalej. Mam jak ponad 25 km już sprawdziłem. Pewnie część z was się zastanawia, czemu nie pójdę pieszo, skoro i tak marnuję swój czas. No nie pójdę dlatego, że tam zaczynają się coraz wyższe góry, ponad 2000, a właściwie w pewnym momencie 2450, bo i tak jak liczę czasowo, do zmroku mi zostało około 5 godzin, 5,5 godziny mniej więcej. Nie doszedłbym do miejscowości, nawet jakbym się sprężył, to pewnie bym wysiadł gdzieś po drodze, a nie chciałbym utknąć właśnie na tej wysokości i tam gdzieś w lesie się rozbijać, zobaczywszy, że tutaj jednak są dzikie zwierzęta. Więc wolałbym, jeśli już nie uda mi się nic złapać, wolałbym zostać tutaj na noc, a z rana próbować łapać już idąc. Coraz bardziej mnie ciekawi ta wioska. Skoro jest tak niedostępna, to może być to ciekawe doświadczenie. Okej, udało się, jedziemy z... dalej i... Patrz, zabrali mnie z drogi, jestem bardzo wdzięczny. Jedziemy taką turbo dużą maszyną. I kawałek mnie troszkę panowie podwiozą, nie wiem do końca gdzie, ale są przemiany. Państwo Ormianie. Dziękuję bardzo. Sztora Kalusun. Correspondent? A? Correspondent? Jechaliśmy z Ormianami do skrzyżowania, na którym stał posterunek policji w środku gór. Trzeba było pokazać swój paszport i pytam, co ochraniacie? Tak, ważny obiekt. I to by było na tyle. Nie drążyłem tematu. To ja lecę. Ale zaczyna wiać.
Do tego stopnia, że paski od plecaka aż mnie pizły w twarz. No nie, tam jakieś stado jest. 5,5 km pozostało do celu. Turbo mało, nie sądziłem, że aż tak mi się uda podjechać. Już się bałem, że zostanę tam w Bakuriani i będę spał gdzieś w namiocie. Dzisiaj to nie wybrałem za dużo. Właściwie wybrałem 20 lari. 20 lari to jest nic. W słabych gastinicach w tym momencie no to płacisz tam 15. To jest minimum, myślę. Nie ma co marudzić, bo jest pięknie. Rewelka, naprawdę. Troszkę jeszcze trzeba ponagrywać, bo tło mam dosyć dobre w tym momencie. A tak zupełnie serio, to jeszcze taka ciekawostka. Tutaj pracujący pasterze właśnie w tych górach już za niedługo będą zjeżdżać. Mieszkają w dalekiej Kahetii, ale na czas letni przyjeżdżają i tutaj właśnie zajmują się swoimi stadami. Mężczyzna, z którym wcześniej jechałem, to opowiadał mi właśnie, że za około 10 dni będzie już wszystko pakował i będą się wynosić stąd do domu, do dalekiej, jak wspomniałem, Kahetii i przyjadą pewnie za rok. Tak rok w rok biznes się tutaj kręci. Pewnie z tego nie ma wielkich kokosów, chociaż jak widać ktoś to musi robić, musi tym zajmować. Ok, jestem coraz bliżej. Za mną widać już jezioro, więc muszę być naprawdę blisko. Według map jest to troszkę ponad 2 km. Tylko niestety, no pogoda coś się zaczyna psuć, a miało być pięknie. Popatrzcie tam jakie chmury nad górami. Pytałem się też policjanta właśnie, jak oni zimą tam dojeżdżają na ten posterunek. On mówi, że nie dojeżdżamy, chodzimy pieszo. Prawie dotarłem i słońce zaczyna się przebijać. A więc właśnie ta miejscowość, do której wjeżdżam. Oj, ale wieje. To już naprawdę blisko. Pięknie to wygląda, prawda? 7 godzin tutaj. 56 km robiłem 7 godzin. Czajcie to? Mały rekonesans już za mną, byłem we wiosce. No bardzo szybko się da schodzić. No i co? I kawałek dalej poznałem starszą panią, która praktycznie w pierwszych zdaniach zapytała, czy chcę u nich spać. No ale stwierdziłem, dobra, nie chcę wam problemów robić. Nie naciskała też, żebym u nich spał. Tylko zapytałem, gdzie mogę spać w namiocie. No i wytłumaczyli mi, ale też zaprosili mnie na kawę. Posiedzieliśmy, pogadaliśmy, opowiedzieli mi. W ogóle tutaj nade mną jest droga. Jak się okazało, w tamtym roku powstała droga kilkadziesiąt kilometrów na południe, asfaltowa. Więc być może tamtędy będę wracał. Na ten moment szukam miejsca na nocleg. Jestem, jak widać, nad jeziorem. Wszystko by było super, gdyby nie fakt, że wszędzie są kupy bydła. I niestety ciężko mi jest znaleźć odpowiednie miejsce. Tak, żeby było w miarę prosto, bezpiecznie, żeby coś na głowę nie spadło. No i żeby było czysto. Siemanko. Ja już w namiocie rozbiłem się zaraz na plaży przy lesie. Długo szukałem miejsca. No ale a to było brudno, czytajcie kupy, a to było mega krzywo, a to były gałęzie jakoś nade mną, albo zbyt wiecznie. No koniec końców wybrałem początkowy pomysł, początkowe miejsce, zaraz praktycznie nad brzegiem, gdzie niestety mocno wieje, no ale zrobiłem tyle, ile mogłem, obstawiłem sobie kamieniami, przypinałem jakoś gałązkami swój namiot i mam nadzieję, że nie odfrunę, no trochę nim ruszę, ale ja jem kawę, idę w kimę, no bo jutro kolejny intensywny pewnie dzień. Jest poranek, a Micha się cieszy. To ze względu na to, że w pięknych okolicznościach przyrody jest mi dane go powitać. Lecimy. Przed chwilę, z pół godziny temu rozmawiałem z panem tutaj, byłem nauczycielem i ja mówię, że pięknie tutaj macie, a on przyjedź sobie zimą, zobaczysz, czy wtedy będziesz też tak mówił.
Okej, proste danie już jest. Ciekawe, że właściwie nie muszę nigdzie odchodzić, a i tak prowadzę ciekawe rozmowy tutaj z miejscowymi. Jedna kwestia ciągle jest poruszana, fakt, że ziemia Ormianom została zabrana. Oddana Azerbejdżanowi, tam gdzie Turcja, tam gdzie Kars, Erzurum, też była Armenia. No i widać mają wszyscy o to duży żal. No i przytacza się temat też zimy. To mnie mega ciekawi. No zimą to tutaj jest słabo. Nie ma pracy, nie ma warunków w ogóle, żeby jakoś tu za bardzo funkcjonować. No i ludzie siedzą w domu i tak im czas mija. Jak można zauważyć, mieszkańcy tej miejscowości żyją dosyć skromnie. Z tego co rozmawiałem, no to z reguły zajmują się uprawą ziemniaków, hodowlą bydła. No i tak ich czas mija. No. Zimą za wiele do roboty nie mają, jak już wspomniałem. Siedzą po prostu w domu, bo tutaj jest kupa śniegu. Baru здесь. Dobrze, jesteśmy w wiosce i tutaj spotkałem panią, która wczoraj też bardzo miło tutaj ze mną gawędziła. Z panią Sonią i chciałbym troszkę dopytać właśnie o życiu tutaj w miejscowości Tabashkuri. Tutaj pani Sonia pracuje. Могу вам говорить, Соня? Да? Да, да. Можете сказать, как вам здесь жить, как в этой деревне? Деревня очень хорошая, место красивое, но работы здесь много. Зимой трудно, конечно, закрываются дороги. Ну, постоянно закрываются, а хакаляки никогда не закрываются. А когда много снега? Много. В этом году так много было, что не надо, не можешь выходить на дверь. А? А вы сейчас не знаем, какой будет, не будет, это не знаем, неизвестно пока. Ну, в прошлом году очень тяжело было, очень. Много вот так, почти вот так снег. Вот так. Да? Да. А в этом году не знаю. Может быть еще будет, может быть нет. Это никто не знает, Бог знает. И люди как здесь зарабатывают деньги? Что? Картошку сажаем, М? сено косим. А? Да. Да? И это рыбу ловит. М? У нас есть озеро, М? там есть это рыбу, они ловят и вообще хорошо. Хорошие, во-первых, вкусно, она очень вкусная рыба. Продают, М? рыбаки продают. Вот так, разные работы. У них есть, что продают люди, гектаром сажают картошку. М? Ну, это продаем потом. Видишь, такие Да. картошки и продаем. В этом году нету картошки. А еще я бы хотел... О, ветер. Видишь, какой картошки? Да. Я бы хотел спросить о этом, что было давно. Почему мы сейчас в Грузии, а здесь живет армяне? Армяне. Да. Здесь только армян. Ни одной грузин нет, грузина нет. И если был бы хорошо это неплохо, если грузин. Мы живем в Грузии, должна учиться грузинский язык. Ага. А мы знаем.
Это школьники еще хорошо знают. Сейчас школы хорошо братают, вообще учат. Поэтому здесь никого нету, только армяне. А раньше наше село был там, где Хараба называется. A, Там были. Потом один человек пришел сюда, посмотрел, что здесь озеро есть. Он сказал, здесь что есть? Там озеро есть, пошлите там. Где это? Вода там есть, жить, да? И приехали сюда и так, и так. Стало село Табацкури. Табацкури называется Табискури. А это грузинский называется рыбина ухо. a, Рыбина Понятно. ухо. А Табацкури, Табацкури. Бискури. to spasiba. Sznura kalcyn. Абрис. No i pogadałem sobie z panią Sonią, z jej córką Margeritą, no i dostałem koperek, ale w plecaku mam też wór kartoszki, ziemniaczki dostałem, które pani właśnie wykopywała. Chciałem jej pomóc, ale powiedziała nie, absolutnie nie. Ja wolę sobie sama tutaj zrobić. No, przemiła kobieta. No więc dzisiaj już wiem, co będzie na kolacji. A mieszkańcy mi mówią, że tutaj mieszka około 700 osób. Wydaje mi się, że aż tylu nie ma, chociaż może się mylę. Wioska wydaje się dosyć mała, bardzo szybko można ją obejść. Ale co chwilę się zatrzymuję, rozmawiam z ludźmi. Bardzo to jest miłe, bardzo są otwarci na przyjezdnych. Tak jak mi powiedział Hazjain, gospodarz, właściwie po polsku, pensjonatu w Borjomi, że tutaj każdy będzie gdzieś tam zerkał na mnie i no jednak fajny jest ten kontakt. Fajnie jak jest się poza turystycznym miejscem, bo można dużo łatwiej trafić do miejscowych. Za mną jest szkoła. Szkoła, dzieciaczki, jest ich naprawdę mało. Jeśli to jest klasa, no to 6 osób to jest bardzo mało. Grają sobie obecnie w siateczkę. Chętnie bym dołączył, więc w sumie... Jeszcze w szkole? Auga. Это твоя машина? Да. Да? И откуда вы привезли продукты? Махалкалаки. A, Wacholaki. Jedziemy z Waliko. Był tak dobry, że mnie podwiezie. Идем в лесу. Tak, jedziemy w... O! Извини. Jedziemy w las, bo tam tutaj była sabaka i musimy uważać, więc mnie podwiezie. Waliko работал w Германии, był w Polsce. I все. I jedziemy. Хочешь лошадь? A? Хочешь лошадь иди? Ja nie umieję. Если хочешь, скажу, нет проблем. Серьезно? Да, хочешь? Dawaj. Здесь. Здесь тоже будет хорошо. Ну да. Супер место. Да. А, это маленький. Делаешь? А? Все, потом пошел и все. Готово. Серьезно, спасибо. Я очень благодарен. У тебя Facebook нету? Есть. Давай напиши. Только у меня нет интернета сейчас. Могу тебе показать в своем телефоне. Ага. Это я. Все, добавь. No wid. Jest stranica, разные фотки. Ага. Сейчас с Грузии. Если Всё. хочешь. Может сделаем фотографию? А? Фотку вместе. Сделаем, нет проблем. Будет. Секундочку. Ага. Nawet dorobiłem się soli tutaj. Będą ziemniaczki. Jak mi się uda rozpalić ognisko, wieje mocno. O, ale miejsca jest na namiot w opór. To będę miał co wybierać. I dotarliśmy na miejsce. Jak widać tutaj coś jest przysposobione pod turystykę. Tak rozmawialiśmy właśnie w międzyczasie, że to miejsce naprawdę mogłoby być takim typowo turystycznym miejscem. A niestety nie jest. Spowodowane, myślę, jest to po części brakiem reklamy, po części też tym, że jednak dotrzeć tu nie jest łatwo. Droga wymaga remontu, a właściwie wymaga tego, żeby była zrobiona, żeby można było w miarę szybko tu dojechać. Tam dalej później postaram się pokazać, albo jutro, jest pensjonat. Ktoś stworzył, niestety nie działa, a wygląda dosyć ładnie. Za mną, no nie, teraz nie łapię, ale jest kolejna rozpoczęta budowa, ale cóż,
nie wyszło. Więc ja się zabieram za szukanie miejsca na namiot i za ognisko. Jest troszeczkę tutaj zimno, bo jednak wieje od dużego jeziora. Idę troszkę po najmniejszej linii oporu, bo mam tutaj już przygotowane gałęzie. Tam są właśnie też grubsze, już pocięte, więc korzystam z tego, co mam, bo wczoraj to było ciężko cokolwiek znaleźć, bo jednak miejscowość tamtego lasku wszystko poobcinali tutaj gałązki, które gdzieś są niżej, wyzbierane grubsze gałęzie, a tutaj nawet palenisko mam fajnie przygotowane. Ognisko pali się jak ta lala, opał jest. To teraz czekam już na jedzenie. Moje ziemniaczki są pocięte, obrane nie są, bo noża nie mam, więc się już nie bawiłem moją kartą survivalową. Po prostu je pociąłem na jakieś kawałki totalnie nierówne. Mam nadzieję, że się ugotują. Będę miał ziemniaczki w mundurkach. Koperek jest jeszcze od pani Soni, także tutaj pięknie. Dzisiaj w menu szefa kuchni, o, tak będzie lepiej widać, tak. Dzisiaj w menu szefa kuchni mamy ziemniaczki gotowane wraz z koperkiem od pani Soni. Tak, dużo koperka, lubimy koperek, bo jest pyszny. No i sól. Sól akurat tutaj leżała, więc skorzystam i tak. A co dzisiaj w bonusie? Dzisiaj gratisowo taki widok. Jezioro Tabackuri. Polecam, jest poza jakby turystycznymi topkami Gruzji. Nie jest znane, ale jest pięknie tutaj, klimatycznie. Są mega pozytywni ludzie. Także przyjeżdżajcie, oni na was czekają.